Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Jeśli oglądasz moje filmy, prawdopodobnie ten głos brzmi dla Ciebie znajomo. Czas połączyć głos z twarzą, chociaż moje zdjęcia są dosyć dobrze widoczne. Dzisiaj będę nagrywać dla Ciebie instruktaż, taki przynajmniej uproszczony, dotyczący ozdobienia tego pudełka. To pudełko ma przynajmniej 12 lat i bardzo, bardzo długo czekało na ozdobienie. Przywiozłam je sobie kiedyś z kursu i tu serdecznie pozdrawiam Agnieszkę Kowalczyk, z którą byłam w Hiszpanii właśnie na kursie dotyczącym malowania dekoracyjnego. No i przyszedł ten wielki moment, kiedy będę chciała to pudełko pomalować, chociaż ono już bardzo dużo przeszło ze mną i się kilka razy przeprowadziło. Mój dzielny asystent porusza się tutaj, bo wyczuł kamerę. I teraz tak, jaki mam plan wobec tego pudełka? To na pewno będzie farba Flair, dlatego że znalazłam idealnie zielony odcień, który będzie pasował do miejsca, w którym zazwyczaj to pudełko stoi. I będę chciała też użyć transferów, żeby pokazać, jak sobie z nimi poradzić i jakie proste to jest w aplikacji. Być może uda mi się też użyć stempli. Także niedługo pudełko pokażę po transformacji, po tym jak zmieniło się dzięki pomalowaniu farbą kredową. Do zobaczenia, zaczynamy! Do malowania pudełka użyłam koloru farby Flair Grandma Green, czyli taki babciowy zielony. Ale on idealnie będzie pasował do miejsca, w którym to pudełko docelowo będzie stało. I teraz można tu podejść na dwa sposoby. Albo okleić pudełko taśmą malarską, tak żeby nie pobrudzić tych okuć ze skóry. Albo użyć pędzla skośnego, który pozwoli precyzyjnie podmalować tak, żeby nie pobrudzić po prostu tej skóry. Dla mnie łatwiejszy był ten pędzel skośny, to jest pędzel syntetyczny, on się przydaje do cieniowania i właśnie do malowania precyzyjnego, na przykład też do malowania pudełek, które mają wewnątrz narożniki. Oprócz tego użyłam miękkiego pędzla syntetycznego, ponieważ tym razem zależy mi na kolorze, ale nie na strukturze, która powstaje z farby, czyli maluję taką techniką na gładko. Pierwsza warstwa jest zawsze warstwą, która niezbyt dobrze kryje, niezależnie od tego, czy podłoże jest surowe, czy jest na przykład podmalowane białym podkładem. Ona służy jakby temu, żeby po pierwsze nadać koloru, przyczepności i tak jak widać są jeszcze miejsca, które nie są idealne, także po wyschnięciu pierwszej warstwy położę tą farbę po raz drugi i za drugim razem zaczynam malowanie tak zwaną metodą na krzyż, czyli spróbuję nadać większe krycie i to spowoduje, że druga warstwa praktycznie będzie warstwą ostatnią. Czyli to pudełko pozostawiam do wyschnięcia, a następnie wybiorę drugi kolor farb Flair i będzie to kolor Chalk White. Jest to kolor biało-kremowy, czyli jest nieoczywisty, nie jest to tytanowa biel, tylko lekko taka złamana, ciepły odcień. I do tego użyję stempla akrylowego. To jest rodzaj stempla, który pasuje akurat do transferu. Jest to stempel typowo do mebli, bardzo duży. Nie jest prosty w aplikacji na takich powierzchniach jak tutaj właśnie okrągłych, dlatego ja nie używam takiej podstawy jako bloku do stempla, tylko takiej podstawy używam dosyć miękkiej, która mi pozwoli zagiąć ten stempel. On jest sam w sobie gumowy i jakby dobrze się wygina. I nie używam tuszu, a zwykłej farby kredowej, tutaj właśnie ten Chalk White, i gąbeczką nanoszę odrobinę tej farby. To jest ważne, żeby nie było tego za dużo i odbijam sobie ten stempel na powierzchni. I to już samo w sobie daje doskonałe tło. Można go zastąpić też szablonem. No i transfery. Powiem Ci, że te transfery to jest w ogóle jakaś petarda. To jest trochę jak dekupaż, bo tak jak widać sobie wycinam, ale nie muszę wycinać precyzyjnie, tak do końca z detalami, tylko dookoła zostawiam jakby tło.
Jest to trochę praca taka, po pierwsze bardzo przyspieszona, po drugie jest to rodzaj tak cienkiej folii, że ona nie wymaga litrów lakieru, tylko praktycznie 1-2 warstwy wosku albo lakieru, więc generalnie strasznie przyjemnie się z tym pracuje. Czyli po zdjęciu papieru ochronnego przykładam folią do góry, czyli klejem do dołu mój transfer na przedmiot. W tym przypadku, zobacz, mam białe kwiaty i zielony kolor, który jest dosyć ciemny. I te białe kwiaty będą doskonale widoczne, czyli on ma też właściwości, ten transfer papieru klasycznego, mimo że jest ultra cienki. No i po tym, jak potarłam to bardzo dokładnie patyczkiem, najpierw większym i szerszym, potem mniejszym do detali, drewnianym, ważne, żeby tego niczym nie zarysować, żeby to nie było ostre, to bardzo delikatnie zdejmuję i jeszcze podczas zdejmowania tej folii mogę dokonać pewnych korekt, jak widzę, że w którymś miejscu mi się to ciągnie. I teraz druga fajna rzecz, że ja te transfery mogę nanosić jeden na drugi, czyli one mogą tworzyć kompozycję taką jak bukiet, jak właśnie jakiś zbiór kwiatów, dlatego że są właśnie tak jak papier klasyczny, mają właściwości kryjące i zarówno na tym szablonie bądź stemplu, który jest pod spodem, będą widoczne, jak i jeden może przykrywać lekko drugi, zachodzić na siebie. Więc generalnie ja jestem pod takim wrażeniem tego produktu, mimo że ma swoją cenę, to uważam, że jest wart jakby każdego centa, który tutaj, każdej złotówki, które na niego wydałam, bo doskonale, naprawdę doskonale się z tym pracuje i efekt jest natychmiastowy. Ja to pudełko zrobiłam chyba przez 3 godziny. Po nałożeniu transferu praktycznie od razu mogę przystąpić do zabezpieczenia pracy i albo mogę użyć lakieru, albo wosku. W tym przypadku jest to wosk bezbarwny. Będę nakładała 2 warstwy. Jedną pozostawię na 2-3 godzinki do wyschnięcia, do wsiąknięcia, tak można powiedzieć, i potem nakładam drugą warstwę, żeby mieć pewność, że to pudełko będzie użytkowe. Jednocześnie mam zabezpieczony transfer. I teraz, jeżeli spodobał Ci się ten stempel wielki meblowy, to koniecznie daj znać w komentarzu, czy jesteś nim zainteresowana, zainteresowany. Wprowadzę go wtedy do oferty, bo był to jak na razie zakup jednorazowy. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, bo wtedy będziesz mieć dostęp do powiadomień o każdym nowym filmie, który publikuję. I co? Warto zajrzeć na mój kanał na Facebooku i na Instagramie, dlatego że niezależnie od YouTube'a pojawiają się tam dodatkowe treści i dodatkowe instruktaże, które mnie zainspirowały gdzieś w sieci i które postanowiłam udostępnić. Mam nadzieję, że projekt Ci się spodobał. Napisz, co o nim myślisz, na ile jest to dla Ciebie atrakcyjne. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!